Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Seminarium Dialektykoi. To jest już trzeci wykład i dzisiaj prezentuję Państwu temat związany z teorią krytyczną szkoły frankfurskiej. Dzisiaj przedstawię dwie części wykładu zaplanowanego na 16 części. Zacznijmy od ogólnego wstępu. Dlaczego w ogóle zajmować się dzisiaj teorią krytyczną? Żyjemy w epoce, w której kolejne kryzysy nie następują po sobie, ale nawarstwiają się i tworzą konfigurację, dla której nauki społeczne i filozofia nie wypracowały dotąd adekwatnego języka opisu. Takie zjawiska jak kryzys ekologiczny, którego skala wymyka się zdolnościom percepcyjnym jednostki, nakłada się na kryzys instytucji demokratycznych, na postępującą erozję sfery publicznej, rosnące nierówności ekonomiczne w różnych obrębach społeczeństwa i między nimi, a także zjawisko, które można określić mianem kryzysu epistemologicznego, czyli kryzysu poznawczego, czyli systematyczne podważanie pojęcia prawdy, analiz, ekspertyz, racjonalnego dyskursu publicznego. I każdy z tych kryzysów doczekał się obszernej literatury analitycznej, ale ich wzajemne powiązania pozostają w dużej mierze nierozpoznane. Jest tak dlatego, że dominujące paradygmaty nauk społecznych skłaniają do izolowania tych problemów i traktowania ich jako odrębnych dysfunkcji, podatnych na jakąś punktową interwencję. Tymczasem istnieje tradycja intelektualna, która od samego początku stawiała sobie za cel rozpoznanie wewnętrznych powiązań między pozornie odległymi zjawiskami społecznymi i która dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym uchwycić to, co w tych izolowanych analizach nieuchronnie umyka, a więc strukturalny charakter kryzysu, jego zakorzenienie w samej logice nowoczesnej racjonalności, a także kapitalistycznej organizacji społeczeństwa. No i tą tradycją jest teoria krytyczna szkoły frankfurskiej. Jest to taka tradycja, która dzisiaj, jeżeli ktokolwiek ją przywołuje, no to ona automatycznie utrzymuje łatkę lewactwa, ale ja z całą świadomością promuję tutaj u siebie intelektualne lewactwo, dlatego nie mam z tym problemu. Jeżeli Państwo mają z tym problem, no to trudno. Teoria krytyczna przeżywa dzisiaj w związku z tym paradoksalny los. Z jednej strony jej pojęcia i diagnozy przenikają współczesny dyskurs akademicki i publiczny w stopniu, którego jej twórcy zapewne nie przewidywali. Na przykład takie pojęcia jak przemysł kulturalny stał się częścią potocznego słownika krytyki mediów. Pojęcie osobowości autorytarnej powraca w analizach współczesnego populizmu. Pojęcie racjonalności instrumentalnej funkcjonuje jako rozpoznane pojęcie w filozofii techniki i ekologii na przykład. Z drugiej strony sama szkoła frankfurcka jako spójna tradycja intelektualna pozostaje w znacznej mierze zapoznana, ale sprowadzana do kilku uproszczonych haseł lub, co gorsza, staje się obiektem ideologicznie motywowanych ataków, których figuruje jako źródło rzekomego rozkładu cywilizacji zachodniej. I obie te recepcje, zarówno ta powierzchowna popularyzacja, jak i tendencyjna, bardzo często motywowana ideologicznie krytyka prawicowa, faszystowska, konserwatywna, uniemożliwiają zrozumienie tego, czym teoria krytyczna w istocie jest, bo nie jest ani doktryną, ani ideologią, ale jest formą myślenia, metodą analizy rzeczywistości, w tym rzeczywistości społecznej, która łączy rygor filozoficzny z zaangażowaniem na rzecz emancypacji. I te przyczyny marginalizacji teorii krytycznej są wielorakie i same zasługują na analizę krytyczną. W okresie zimnej wojny myśl frankfurcka, postrzegana jako odmiana marksizmu, została objęta
ogólną podejrzliwością wobec lewicowej teorii społecznej w świecie zachodnim, pomimo tego, że jej stosunek do marksizmu ortodoksyjnego od początku był bardzo krytyczny. Z drugiej strony dominacja analitycznej filozofii języka w świecie anglosaskim zepchnęła kontynentalną tradycję filozoficzną, w tym teorię krytyczną, na margines poważnego dyskursu akademickiego, redukując ją do przedmiotu historii idei pozbawionego aktualnego znaczenia poznawczego. Triumf neoliberalizmu w ostatnich dekadach XX wieku uczynił strukturalną krytykę kapitalizmu intelektualnie podejrzaną i politycznie po prostu nieopłacalną. No i wreszcie konserwatywna propaganda skonstruowała mit tak zwanego marksizmu kulturowego albo w ogóle neomarksizmu, w którym szkoła frankfurcka funkcjonuje jako element quasi-spiskowej narracji o celowym podważaniu wartości zachodnich. Narracji, która, trzeba to podkreślić, nie ma żadnego oparcia w rzeczywistych źródłach tekstów pisanych przez członków szkoły frankfurskiej, ale skutecznie zatruwa do dzisiaj ich recepcję w szerszej opinii publicznej. No i ten wykład wychodzi z przekonania, że teoria krytyczna zasługuje na ponowne, uważne odczytanie i to nie z powodów antykwarycznych, ale z racji jej adekwatności wobec problemów współczesności. I hipoteza, która organizuje cały mój wywód, brzmi następująco. Frankfurtczycy zidentyfikowali i opisali tendencje strukturalne współczesnego społeczeństwa, których pełna realizacja nastąpiła dopiero w XXI wieku w warunkach, które przekraczają horyzont ich własnej wyobraźni historycznej. Kiedy Adorno i Horkheimer, członkowie tej szkoły, pisali o dialektyce oświecenia, to nie mogli wiedzieć, że rozum instrumentalny doprowadzi do globalnego kryzysu ekologicznego, który będzie zagrażał w ogóle warunkom życia na planecie. Kiedy analizowali przemysł kulturalny, nie mogli przewidzieć algorytmicznej standaryzacji treści w epoce mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. Kiedy badali osobowość autorytarną, nie mogli przewidzieć powrotu ruchów neofaszystowskich w skonsolidowanych i dojrzałych demokracjach zachodnich na początku trzeciego tysiąclecia. Ich diagnozy okazują się adekwatne nie dlatego, że przepowiedziały przyszłość, lecz dlatego, że uchwyciły logikę procesów, które w ich czasach były jeszcze w stadium początkowym, a dopiero dzisiaj osiągnęły zaawansowane stadium. Celem tego wykładu jest zatem rekonstrukcja teorii krytycznej w jej pełnym zakresie, jako tradycji intelektualnej osadzonej w konkretnych warunkach historycznych, jako konstelacji indywidualnych projektów filozoficznych, jako jednocześnie spójnej metody i metodologii, wreszcie jako żywego instrumentu analizy współczesności. Jednocześnie zastrzegam, że ten wykład nie pretenduje do neutralności. Ja nie zamierzam tutaj udawać neutralności, ponieważ sama teoria krytyczna uczy tego, że neutralność w warunkach społecznych jest albo złudzeniem, albo ideologią. Przyjmuje po prostu perspektywę krytyczną wobec istniejącego porządku społecznego, co nie oznacza wcale propagandy ani jednostronności. To jest po prostu gotowość do stawiania pytań, których dominujący dyskurs nie stawia, ponieważ odpowiedzi na nie mogłyby podważyć jego legitymizację. Jednocześnie jednak stosuje wobec samej teorii krytycznej zasadę, którą ta sama teoria sformułowała, czyli zasadę autorefleksyjności, zgodnie z którą żadna teoria nie jest zwolniona z obowiązku krytycznego badania własnych założeń i ograniczeń. Metodologicznie ten wykład opiera się na dialektyce negatywnej Theodora Adorno, co oznacza rezygnację z wymuszonych syntez i gotowość do utrzymywania napięć pojęciowych tam, gdzie rzeczywistość ujawnia swoją sprzeczność. I nie dążę do przedstawienia szkoły frankfurckiej jako monolitu doktrynalnego, ponieważ jej siła polega między innymi na wewnętrznym zróżnicowaniu i produktywnych sporach między jej przedstawicielami.
Tam, gdzie pozycje Theodora Adorno, Habermasa, Horkheimera, Waltera Benjamina, Ericha Fromma i Marcusego są nie do pogodzenia, nie szukam sztucznego pojednania, ale pokazuję, że same te napięcia stanowią o żywotności tradycji, która odmawia zamknięcia się w systemie. I teraz przechodzimy do części drugiej, gdzie omówimy genezę i warunki powstania teorii krytycznej. Każda forma myślenia rodzi się w określonych warunkach historycznych, a zarazem przekracza te warunki, o ile jest myśleniem autentycznym, to znaczy takim, które nie ogranicza się do pokazania okoliczności, lecz poddaje je jednocześnie krytycznej refleksji. I teoria krytyczna stanowi pod tym względem przypadek szczególnie wyrazisty, ponieważ warunki jej powstania, czyli Republika Weimarska, kryzys europejskiej polityki, narastanie faszyzmu, doświadczenie emigracji i w końcu Holokaustu, zagłady, nie stanowią jedynie tła biograficznego dla pracy jej twórców, ale wychodzą, czy też wchodzą w strukturę samej teorii i kształtują jej problematykę, pojęcia i metodę. I zrozumienie genezy teorii krytycznej jest zatem warunkiem koniecznym, żeby w ogóle zrozumieć jej treść, o czym ona jest. Instytucjonalnym punktem wyjścia było założenie Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem w 1923 roku. Inicjatorem był Felix Weil, syn zamożnego kupca argentyńskiego pochodzenia, który ukończył doktorat z nauk politycznych we Frankfurcie i postanowił przeznaczyć część rodzinnego majątku na stworzenie instytucji akademickiej poświęconej badaniu społeczeństwa z perspektywy lewicowej. Warto podkreślić, że ta niezależność finansowa Instytutu możliwa dzięki funduszom Weila miała fundamentalne znaczenie dla jego intelektualnej autonomii. W odróżnieniu od większości ówczesnych instytucji akademickich, Instytut nie był zależny od państwa ani od żadnej korporacji i pozwalało mu to prowadzić badania, których tematyka i wnioski były niewygodne dla obydwu tych instytucji. Pierwszy dyrektor, Karl Grünberg, historyk i ekonomista, nadał Instytutowi orientację zbliżoną do tradycyjnego marksizmu akademickiego, koncentrując się na historii ruchu robotniczego i krytyce ekonomii politycznej. Dopiero objęcie dyrekcji przez Marksa Horkheimera w 1930 roku dokonało zasadniczej transformacji programowej, której rezultatem była teoria krytyczna w jej właściwej postaci. Intelektualnym kontekstem powstania teorii krytycznej był kryzys marksizmu ortodoksyjnego, który narastał od końca I wojny światowej. Marks przewidywał, że rewolucja proletariacka nastąpi w najbardziej rozwiniętych krajach kapitalistycznych, gdzie sprzeczności systemu osiągną stadium krytyczne. Tymczasem rewolucja dokonała się w Rosji, kraju o słabo rozwiniętym kapitalizmie przemysłowym, natomiast próby rewolucyjne w Europie Zachodniej, w tym w Niemczech w latach 1918-1919, zakończyły się klęską. Klasa robotnicza w rozwiniętych krajach kapitalistycznych nie zrealizowała przypisanej jej przez marksizm roli rewolucyjnego podmiotu historii, a wręcz przeciwnie, znaczna jej część popadła w ruchy nacjonalistyczne i faszystowskie. I ten fundamentalny fakt wymagał wyjaśnienia, które wykraczało poza ramy ortodoksyjnej teorii marksistowskiej. Dwa intelektualne przedsięwzięcia podjęte w latach 20. wyznaczyły kierunek poszukiwań. Georgi Lukács, węgierski filozof, opublikował w 1923 roku książkę pod tytułem Historia i świadomość klasowa, w której dokonał radykalnej reinterpretacji marksizmu przez pryzmat heglowskiej dialektyki, wprowadzając pojęcie reifikacji, czyli uprzedmiotowienia, jako centralną kategorię analizy społeczeństwa kapitalistycznego.
Ta reifikacja w ujęciu Lukácza oznacza proces, w którym stosunki między ludźmi przybierają postać stosunków między rzeczami, a ludzka aktywność jawi się jako niezmienna właściwość przedmiotu, co uniemożliwia podmiotowi rozpoznanie społecznego charakteru własnej sytuacji. W tym samym roku Karl Korsch, niemiecki filozof i polityk lewicowy, opublikował książkę pod tytułem Marksizm i filozofia, w której argumentował za koniecznością przywrócenia marksizmowi wymiaru filozoficznego, utraconego w wulgarnie materialistycznej redakcji drugiej i trzeciej Międzynarodówki. Obie te prace, potępione zresztą przez oficjalny marksizm-leninizm, stanowiły intelektualne źródło, z którego teoria krytyczna czerpała inspirację, chociaż nie przyjęła ich bezkrytycznie. Równie istotnym elementem kontekstu intelektualnego jest recepcja psychoanalizy Zygmunta Freuda. Marx dostarczył narzędzi do analizy struktur ekonomicznych i społecznych, a Freud otworzył drogę do badania tego, co się dzieje w psychice jednostki pod wpływem tych struktur. Pytanie, dlaczego ludzie działają wbrew własnym interesom, dlaczego klasa robotnicza popiera faszyzm, dlaczego jednostki internalizują normy opresywnego społeczeństwa, nie daje się odpowiedzieć wyłącznie na gruncie ekonomii politycznej. Wymaga analizy psychologicznej, która potrafi uchwycić mechanizmy identyfikacji z agresorem. Takie zjawiska jak sublimacja, projekcja i regresja. I ta synteza Marksa i Freuda, podjęta na różne sposoby przez Fromma, Marcusego, Adorno, stanowi jedno z najoryginalniejszych i najbardziej produktywnych osiągnięć szkoły frankfurckiej. Trzeba tutaj jednak podkreślić, że Frankfurtczycy nie traktowali psychoanalizy jako gotowej doktryny, ale dopiero jako materiał do krytycznego przetworzenia. Fromm, który jako jedyny z głównych członków Instytutu był praktykującym psychoanalitykiem, poddał Freuda krytyce z pozycji społecznych, argumentując, że teoria popędów wymaga korekty w kierunku uznania społecznego charakteru ludzkiej psychiki. Marcuse z kolei bronił radykalizmu freudowskiej teorii popędów przeciwko rewizjonizmowi Fromma, widząc w niej potencjał krytyczny, który rewizja terapeutyczna neutralizuje. Adorno natomiast wykorzystywał psychoanalizę przede wszystkim jako narzędzie analizy kultury, ideologii, nie roszcząc sobie pretensji do kompetencji klinicznych. Republika Weimarska, w której te idee się kształtowały, stanowiła szczególny układ warunków historycznych. Powstała w 1919 roku na gruzach cesarstwa, obciążona traumą I wojny światowej, traktatem wersalskim, inflacją i niestabilnością polityczną, była jednocześnie miejscem niezwykłego fermentu intelektualnego i artystycznego. Takie zjawiska jak Bauhaus, ekspresjonizm, kino, teatr Bertolda Brechta, socjologia Webera i Zimmela, filozofia Heideggera, Jaspersa, Schellera. W tej atmosferze niepewności i twórczego napięcia rodziły się pytania, na które teoria krytyczna próbowała odpowiedzieć. Republika Weimarska uczyła, że demokracja jest krucha, że nowoczesność nie prowadzi automatycznie do postępu, że racjonalizacja życia społecznego, o której pisał Max Weber, ten wielki socjolog i teoretyk nowoczesności, może oznaczać zarówno wyzwolenie, jak i nowe formy zniewolenia. Pojęcie Webera, oczarowanie świata, opisywało proces, w którym nowoczesna racjonalność wypiera tradycyjne formy sensu, magię, religię, mit, ale nie oferuje w zamian nowego źródła znaczenia, co prowadziło do tego, co Weber nazywał żelazną klatką biurokratycznej racjonalności. Teoria krytyczna podjęła ten wątek weberowski, radykalizując go. O ile Weber uważał, czy też konstatował oczarowanie świata z rezygnacją, o tyle Frankfurtczycy pytali, czy sam rozum, który dokonuje oczarowania, nie ulega samoniszczącej dialektyce, stając się narzędziem nowego zniewolenia.
Wtedy też wystąpił kryzys neokantyzmu, czyli dominującej tradycji akademickiej filozofii niemieckiej przełomu wieków. No i to stanowi kolejny istotny element tego kontekstu. Neokantyzm w obu swoich głównych odmianach, czyli szkoły marburskiej i szkoły badeńskiej, dążył do ugruntowania nauk w transcendentalnych warunkach poznania, oddzielając jednocześnie sferę faktów od sfery wartości. I Frankfurtczycy odrzucili ten dualizm jako ideologiczny. Rozdzielenie poznania i interesu, faktu i wartości, teorii i praktyki jest w ich ujęciu nie wyrazem rzetelności naukowej, ale akceptacją istniejącego porządku pod pozorem neutralności. Jednocześnie powstawająca wtedy fenomenologia Edmunda Husserla z jej postulatem powrotu do rzeczy samych oraz jej radykalizacja przez Martina Heideggera, którą opisał w swoim dziele Bycie i czas z 1927 roku, stawiały pytania o fundamenty ludzkiego bycia w świecie, które teoria krytyczna przetworzyła we własnych kategoriach. Marcuse, jedyny z głównych Frankfurtczyków, który studiował bezpośrednio u Heideggera, podjął własną, wczesną próbę syntezy egzystencjalnej analityki heideggerowskiego pojęcia Dasein, czyli bycia tu, z marksistowską analizą społeczną. Próbę, którą później porzucił po politycznej kompromitacji Heideggera przez jego zaangażowanie w nazizm. Ale pozostawiło to ślady w jego myśleniu o konkretności ludzkiego doświadczenia. Horkheimer, który objął dyrekcję Instytutu w 1930 roku, w swoim programowym przemówieniu inauguracyjnym pod tytułem Obecna sytuacja filozofii społecznej i zadania Instytutu Badań Społecznych, sformułował wizję, która wyróżniała Instytut na tle ówczesnej akademii. Mianowicie projekt interdyscyplinarnego materializmu, w którym filozofia nie jest królową nauk dyktującą rezultaty badaniom empirycznym, ale partnerką w dialogu ze socjologią, psychologią, ekonomią i historią. Celem tego projektu było zrozumienie, dlaczego nowoczesne społeczeństwo dysponujące środkami do zniesienia nędzy i niesprawiedliwości reprodukuje cierpienie. Dlaczego postęp techniczny nie przekłada się na postęp moralny? Dlaczego oświecenie, zamiast wyzwalać, wytwarza nowe formy dominacji? I te pytania, sformułowane na progu lat 30., w przededniu katastrofy nazizmu, okazały się prorocze w sensie, którego sam Horkheimer nie mógł wówczas w pełni chyba przewidzieć. Trzeba też wskazać na specyficzny charakter społeczny i kulturowy twórców szkoły frankfurckiej, który nie jest bez znaczenia dla kształtu ich myśli. Większość głównych przedstawicieli Instytutu, tacy jak Horkheimer, Adorno, Benjamin, Fromm, Marcuse, Löwenthal i Pollock, wywodziła się z asymilowanych rodzin żydowskich niemieckiej klasy średniej i wyższej. Ich pozycja społeczna była naznaczona podwójną ambiwalencją. Jako Żydzi byli częścią społeczeństwa niemieckiego, a zarazem nigdy w pełni do niego nie należeli, co dawało im perspektywę zewnętrznego obserwatora wobec kultury, w której uczestniczyli. Jako przedstawiciele tzw. burżuazji, czyli mieszczaństwa, krytykowali to społeczeństwo burżuazyjne, drobnomieszczańskie, mieszczańskie, korzystając jednocześnie z jego dobrodziejstw, przede wszystkim z własnej edukacji, kultury i materialnej niezależności. I ta podwójna pozycja, wewnątrz i na zewnątrz, stanowi strukturalny warunek myślenia krytycznego, które właśnie wymaga dystansu wobec analizowanego przedmiotu, a zarazem jego znajomości od wewnątrz. Doświadczenie antysemityzmu, początkowo społecznego, a następnie systemowego i państwowego, a w końcu ludobójczego, stało się dla Frankfurtczyków nie tylko osobistą tragedią,
lecz przede wszystkim materiałem do refleksji teoretycznej nad mechanizmami wykluczenia, projekcji i destrukcji wpisanymi w strukturę nowoczesnego społeczeństwa. Dojście Hitlera do władzy w 1933 roku zmusiło Instytut do natychmiastowej emigracji. Przewidując zagrożenie, Horkheimer przeniósł już wcześniej część funduszy Instytutu za granicę, co umożliwiło kontynuowanie pracy na emigracji najpierw w Genewie i Paryżu, a od 1934 roku w Nowym Jorku, gdzie Instytut znalazł afiliację przy Uniwersytecie Columbia. Doświadczenie emigracji, wykorzenienia, utraty języka i środowiska kulturowego, a przede wszystkim konfrontacja z rzeczywistością amerykańską, zasadniczo odmienną od europejskiej, wywarło głęboki wpływ na kierunek myśli frankfurskiej. Ameryka była dla Frankfurczyków jednocześnie schronieniem i obiektem fascynacji, ale także krytycznego niepokoju. Stany Zjednoczone oferowały to, czego Europa odmówiła, a więc bezpieczeństwo, wolność akademicką, materialne warunki pracy. Zarazem stanowiły najbardziej zaawansowany model społeczeństwa kapitalistycznego, które mechanizmy, które w Europie były jeszcze zawoalowane tradycją i hierarchią społeczną, występowały w postaci jawnej i radykalnej. Przemysł kulturalny, masowa konsumpcja, standaryzacja życia, dominacja wartości rynkowych, te zjawiska, które Adorno i Horkheimer opisali w dialektyce oświecenia w swoim fundamentalnym dziele, zostały przez nich zaobserwowane i przeanalizowane w warunkach amerykańskich. Ta konfrontacja z Ameryką uczyniła z teorii krytycznej projekt o zasięgu nie tylko europejskim, ale globalnym. Nie chodziło już o krytykę konkretnej formy społeczeństwa europejskiego, ale o analizę tendencji, które w różnych wariantach realizują się wszędzie tam, gdzie panuje nowoczesny kapitalizm. No i w końcu doświadczenie Holokaustu, zagłady europejskich Żydów, stanowi cezurę, po której teoria krytyczna nie mogła już pozostać taka sama. Theodor Adorno sformułował to dobitnie w swoim słynnym zdaniu, że Hitler narzucił ludziom nowy imperatyw kategoryczny. Tak urządzi swoje myślenie i działanie, aby Auschwitz się nie powtórzyło, aby nie zdarzyło się już nigdy nic podobnego. Auschwitz jest dla Adorno nie tylko zdarzeniem historycznym, ale katastrofą cywilizacyjną, która odsłania prawdę o samej cywilizacji. Jeśli ten porządek społeczny, ta kultura, ta racjonalność mogły doprowadzić do systematycznego, przemysłowo zorganizowanego ludobójstwa, to żaden z elementów tego porządku nie może być traktowany jako niewinny. Cała kultura po Auschwitz wraz z jej krytyką jest śmieciem, pisał Adorno w swoim piśmie, w swoim tekście Pryzmaty z 1955 roku. I chociaż to zdanie było interpretowane jako wyraz nihilizmu, to jego sens jest odmienny. Nie chodzi o rezygnację z myślenia, lecz o uznanie, że myślenie, które nie bierze pod uwagę zagłady jako stałego punktu odniesienia, jest myśleniem fałszywym. To doświadczenie katastrofy ukształtowało teorię krytyczną w jej dojrzałej postaci i nadało jej ten rys nieugiętego pesymizmu, który bywa mylnie utożsamiany z defetyzmem, podczas gdy jest formą intelektualnej uczciwości wobec rzeczywistości, która wymyka się wszelkim optymistycznym narracjom. Geneza teorii krytycznej odsłania zatem konstelację warunków, z których żaden nie jest wystarczający, ale wszystkie razem tworzą konfigurację nieredukowalną do prostej przyczynowości. Kryzys marksizmu, recepcja Hegla, Freuda i Webera, doświadczenie Republiki Weimarskiej, pozycja społeczna zasymilowanej inteligencji żydowskiej, emigracja, konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi, wreszcie zagłada,
I z tych elementów właśnie składa się kontekst, bez którego teoria krytyczna jest niezrozumiała, choć nie da się tylko do niego sprowadzić. Teoria krytyczna powstała jako odpowiedź na pytania, które postawiła historia. Odpowiedź, która sama stała się narzędziem stawiania nowych pytań, adekwatnych wobec problemów, których jej twórcy nie mogli przewidzieć. Na tym kończymy drugą część tego wykładu. Zapraszam Państwa na część trzecią, która już będzie zaprezentowana w osobnym odcinku. Teraz dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.